No, chodź. Idziemy na plac zabaw, tak. Ty już wiesz gdzie. Tak, ty już wiesz gdzie to. Spójrzcie. Chodź. Już patyczkę znalazłaś. No, tak, biegaj. Dzielny piesek. Brawo. Dzień dobry. Bardzo Was serdecznie witam na moich uprawach. Idzie do nas sroga zima. W zasadzie to jest zima, ale daje o sobie znać ostatnio. I tak pomyślałam, że zrobię Wam przerwę troszeczkę od pomidorów, a poruszę temat troszeczkę bliższy tej porze roku, mianowicie ochronę roślin przed mrozem. Powiem Wam, że ten widoczek piękny, który widzicie, śnieżny, niestety pochodzi z grudnia. W tej chwili u mnie jest szaro, buro i ponuro. No i ten duży, nadciągający mróz troszkę mnie martwi, ponieważ właśnie śnieg jest naturalną ochroną dla roślin, taką kołderką. I jeżeli rośliny są zabezpieczone śniegiem, to tak naprawdę mrozy za bardzo im nie straszne. No i troszkę się martwię o róże i pewne tam takie rośliny, no, które mogą być wrażliwe. Mam na przykład chyba krzak liści laurowych na zewnątrz jeden, też duży krzak rozmarynu. No i tak się zastanawiam właśnie, czy ich troszeczkę też nie opatulić, przynajmniej na te duże mrozy. Mam nadzieję, że nie będzie dużych wiatrów, bo jak już jest mróz i wiatr, to połączenie może być zabójcze dla wielu roślin. Ostatnio jak byłam na działce, to rododendrony te uratowane całe są jeszcze zielone. Może jak będę następnym razem, to Wam filmik nagram, ujęcie jakieś ich, bo teraz to zapomniałam tego zrobić, ale patrzyłam, podlewałam je i na razie jeszcze liście są całe zielone. Byłam też w szklarni i też Wam pokażę właśnie, co tam słychać w szklarni, to za chwilkę będzie. No i chciałam porobić jakieś jeszcze porządki, bo powiem Wam, że dużo mam zaległości w porządkach w ogrodzie, ale te mrozy no, troszkę mnie do tego zniechęciły. Chciałam Wam też polecić taki film, który robiłam na swoim kanale na temat właśnie zabezpieczania roślin, jak ja to robię, jakie są w ogóle sposoby, jak można zabezpieczyć rośliny przed mrozem, przed właśnie zimnem. Ja nawet jeszcze wtedy szklarni nie miałam, więc sobie radziłam takimi domorosłymi, wiecie, metodami. Ale myślę, że też niektórym może się przydać taki filmik, takie pomysły. Oczywiście też zalinkuję Wam ten filmik na dole w opisie. Opis też trzeba rozwinąć, żeby tam właśnie ten tekst się pojawił, bo przy okazji właśnie tych odmian pomidorów to mnie pytacie, gdzie szukać tych linków, gdzie można właśnie kupić pomidory, nasiona. No to ja właśnie zaznaczam, że tam właśnie opis trzeba czasami rozwinąć, może ktoś nie wie tego. A teraz chcę Was zaprosić do mojej szklarni, zobaczycie, co tam się teraz dzieje. Dzień dobry, wpadłam tak na chwilę do szklarni, zobaczcie, wzeszła mi tutaj rzodkiewka, tam może będzie jeszcze koperek i tu ciekawostka, bo tu mam zamotane te rośliny do przezimowania, tutaj liść laurowy pięknie, tu pepino, no chyba zmarzło, ale zobaczcie jaka ciekawostka, tutaj był krzak rodzynka brazylijskiego i tutaj zmarzły te pędy, ale jeden jest zielony, nawet tu kwiatuszki ma, pączki. No zobaczymy, no jak teraz przetrwał te zimy, no te mrozy, to może przetrwa dalej. Zaraz je tu przykryję. Pepino chyba przemarzło, jednak ono jest takie bardziej wrażliwe, chyba że coś tutaj odrośnie, ale już tam jakoś pleśnią się zaczęło pokrywać, to marne widzę szanse. No ale rodzynek brazylijski mnie zaciekawił i tylko jeden właśnie, wszystkie przemarzły, a ten jeden w środeczku przeżył. To jest właśnie szklarnia, słuchajcie, nieogrzewana, nie? A mrozy były już mocne i śniegi. No, także teraz właśnie chcę te druciki, te łuki tutaj powbijać.
i sobie agrowłókninę, już tunelik dam, bo ona leżała, ta agrowłóknina na tym i no jak już kiełkują, to muszę im zrobić taki tunel. Sałaty, jedna widzę zgniła, te jakoś tak się trzymają, tutaj też jakieś rosną, no także będzie pomału sobie to wszystko wegetowało tutaj. Dobra, zabieram się za pracę. Także chciałam tylko wam taką migawkę pokazać, jak to wygląda, że rzodkiewka wykiełkowała. Jeszcze szpinak muszę, ale to już na tych środkowych, bo tu jeszcze widzicie, nie mam zrobionej tej grządki, bo mnie zastały te mrozy, śniegi. No może jakoś w najbliższych dniach mi się uda coś zrobić. No także tyle wieści ze szklarni. Tak więc widzicie, zabezpieczyłam te rośliny w szklarni jak tylko mogłam. Nie wiem, czy teraz te nadchodzące mrozy, bo one będą groźniejsze, ten rodzynek przeżyje ostatecznie, no zobaczymy. Ja i tak będę siała rodzynki na rozsady, jak co roku zresztą. Resztę, rzodkiewkę i te sałaty poprzykrywałam, zrobiłam ten tunelik z agrowłókniny. No mam nadzieję, że te rośliny akurat spokojnie przeżyją. Na razie jeszcze nic nie wysiewam, powiem wam, ponieważ to jest jeszcze za wcześnie, no oprócz tych wysiewów w szklarni, ale mam na myśli takie, wiecie, wysiewy w domu na rozsady. Może w połowie stycznia gdzieś pokuszę się na wysiewanie pora i cebuli, bo tak wiecie, patrzyłam sobie w moje notatki w zeszycie z zeszłych lat i widzę, że właśnie taka końcówka stycznia u mnie dopiero się pierwsze wysiewy zaczynają. I zazwyczaj właśnie tą listę otwiera por i cebula. Tak jest co roku. Kiedyś się pokusiłam o wysianie w styczniu papryk. No ja osobiście troszkę tego żałowałam, bo porosły mi bardzo wysokie krzaki. Bardzo się męczyłam ja z nimi, one też, ponieważ ja nie mam, wiecie, warunków, żeby te krzaki jakoś tak trzymać, a wywożę je na działkę dopiero jak już naprawdę przymrozków nie ma. Więc to jest zazwyczaj druga połowa maja. No i one wtedy były już bardzo duże, takie wybiegnięte. I też powiem wam, że wcale jakoś plony nie były przyspieszone tych papryk, bo w zeszłym roku z kolei posiałam je później. Chyba to była druga połowa lutego, pod koniec lutego. No i owocowały tak samo jak tamte posiane wcześniej. Tamte musiały po prostu długo odchorować i długo się aklimatyzować. Także no ja dopiero takie grubsze wysiewy zaczynam chyba w lutym. A jedynie co teraz można wysiewać, co ja polecam i co robię, no to właśnie wysiewam sobie nasiona na takie mikrolistki. To też o tym był film na moim kanale. Wykorzystuję często do tego takie, wiecie, nasiona, które już nie będę siała na ogrodzie, jakieś resztki, jakieś stare, niepewne nasiona, no i to wszystko wysypuję albo do ziemi, albo na takie tace z takim papierem, ręcznikiem papierowym, czy tam jakimś innym podłożem, które wodę chłonie. No i takie wysiewy, słuchajcie, to się zawsze udają. Także jeszcze teraz ten okres sobie przeznaczam na właśnie takie prace, na przemyślenie planów co do ogrodu, na montowanie filmików o pomidorach. Także no jest co robić naprawdę, a czas szybko leci. Zanim się obejrzymy, to słuchajcie, będzie wiosna i będziemy mieli tyle pracy, tyle wysiewania, że nie będziemy wiedzieć, w co ręce włożyć i głowa mała, jak to się mówi. Mam wiele pomysłów na ten sezon i bardzo bym się chciała wszystkimi z wami podzielić. Muszę to wszystko, wiecie, tak rozsądnie rozplanować. Mam nadzieję, że mi się to wszystko uda. A na dzisiaj, słuchajcie, będę kończyć. Ten taki chciałam wam zrobić krótki filmik, troszkę inny niż ostatnie, żebyście też zobaczyli, co tam słychać u mnie. Życzę wam dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo też takiej radości z tych ogrodów.
bo chyba radość z uprawy własnych warzyw to jest, słuchajcie, najważniejsze, co może być. Żegnam się z Wami i do zobaczenia, kochani, do usłyszenia, do następnego odcinka. Pa, pa!